Dzień dobry. Witam w podcaście, który zaprasza słuchaczy, słuchaczki, osoby słuchające do świata, w którym jest więcej rozwiązań niż problemów. Ja nazywam się Agata Stafiej-Bartosik, współprowadzę Ashokę w Polsce i dzisiaj będziemy rozmawiać z dwiema wspaniałymi gościniami. Jest z nami Olga, która jest psycholożką, jest też wiceprezeską Stowarzyszenia Mudita i jest z nami Martyna, która jest członkinią zarządu Ashoki w Polsce i jest odpowiedzialna za poszukiwanie i prowadzenie procesu wyboru nowych członkiń i członków Ashoki. A taką osobą jesteś, Olgo, ty, bo właśnie dołączyłaś do naszego tak zwanego fellowshipu. My osoby członkowskie nazywamy Ashoka Fellows. Więc Olga jest nową Ashoka Fellow w Polsce. No i słuchajcie, jak już sobie tak ułożyłyśmy, kto tu jest przy tym stole, jest tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest z nami kubek wytworzony przez rzemieślników w Egipcie w ramach organizacji naszego egipskiego fellowsa Usama Ghazali, który został członkiem Ashoki w 2015 roku i właśnie zajmuje się wzmacnianiem przedsiębiorczości poprzez pracę z lokalnymi rzemieślnikami. Ponieważ są wakacje, to jest taki właśnie akcent wakacyjny na naszym stole. No dobrze, wakacje wakacjami. Będziemy rozmawiać o bardzo poważnych rzeczach. Pierwsze moje podstawowe pytanie to jest, dlaczego w ogóle powinno mnie obchodzić, jak się czują i w ogóle jak wygląda życie osób, które zajmują się osobami, tak zwanymi osobami zależnymi, czyli albo osobami z niepełnosprawnością, albo osobami, które potrzebują wsparcia w takim codziennym życiu. Co mnie to w ogóle obchodzi, jak im się żyje? Myślę, że ze względu na 3 kwestie. Po pierwsze, z tego co widzę, to masz ciało. I jeżeli tylko mamy ciało, to ciało może mieć niepełnosprawność. Wiele z nas dożyje późnej starości i też wówczas trochę sprawność tego ciała może się zmniejszyć. Dlatego ważne jest, żeby tworzyć taki świat, w którym każdy czuje się bezpiecznie i ma dostęp do wszystkiego, tak? Do jak największej ilości spraw. Nie tylko ze względu na, jeżeli już tak egoistycznie patrzymy, nie tylko dlatego, że po prostu fajnie, żeby każdy miał, ale też każdego z nas może to dotyczyć, jeżeli tylko mamy ciało. Teraz druga kwestia. Podejrzewam, że masz jakichś bliskich. Jeżeli tylko masz jakichś bliskich, to oni również mają ciało, również mogą się stać osobami z niepełnosprawnością, a ty możliwe, że staniesz się wówczas ich opiekunką i ich głównym wsparciem. Dlaczego? Dlatego, że system wsparcia w Polsce jest bardzo słaby i wielokrotnie osoby, które są zamożne, które sobie bardzo dobrze radzą, z dnia na dzień stają się takimi bliskimi, które muszą porzucić pracę, ich krąg znajomych się zmniejsza, no i się wspierają, ich życie się toczy wokół tego, że wspierają tą osobę z niepełnosprawnością. Czyli to nie jest tak, że sobie bycie takim opiekunem, opiekunką wybieramy, że to jest jakiś pomysł, tylko to jest po prostu losowa sytuacja, która może nas spotkać. A trzecia sprawa jest taka, że mamy jakiś świat, jakąś rzeczywistość. I jeżeli do tej rzeczywistości dopuszczamy jak największą ilość osób, jeżeli one nie tkwią zamknięte w swoich domach, cierpiąc, tylko mogą razem z nami współtworzyć tą rzeczywistość, no to po prostu ten świat staje się lepszy. Wszyscy czują się bezpieczniej, wszyscy jakby jest też sprawiedliwiej, tak?
I to, co dla mnie jest takie najważniejsze, to te sieci społeczne. Ponieważ jakby nie sama niepełnosprawność tutaj jest problemem. Ja nie sprawię, żeby niepełnosprawność zniknęła. Problemem jest to, że bliscy wypadają z tych sieci społecznych, bliscy osób z niepełnosprawnością, no bo ciężko jest chodzić z kimś, z przyjaciółką na kawę, kiedy 3. noc z rzędu opiekujemy się dzieckiem, które ma napady epilepsji. Albo, nie wiem, dzwonić na ploteczki, kiedy nasz mąż, nie wiem, trzeba go przewracać z boku na bok, tak? I jeżeli utkamy te sieci społeczne wokół i z opiekunami, opiekunkami, no to wszyscy na tym skorzystają. Po prostu taki świat, w którym są te sieci społeczne mocne, jest bezpieczniejszym światem. Ja sama nie mam bliskich osób z niepełnosprawnością, ale wielokrotnie przekonałam się, że dzięki tym sieciom jest mi znacznie lepiej w różnych kontekstach, tak? W macierzyństwie. No tyle się mówi o tym, że do wychowania dziecka jest potrzebna cała wioska. I ja myślę, że w ogóle do życia jest potrzebna cała wioska. Martyno, czy ty masz do dodania jakieś argumenty, dlaczego w ogóle powinno nas to obchodzić? No, jeśli miałabym być tak, znaczy ja mam w ogóle dużo takich swoich prywatnych, bo też mi się w życiu przydarzało być osobą opiekuńczą dla osób zależnych. I to też nie musi być coś, co trwa zawsze, że może tak być, że ta jakaś dysfunkcja organizmu, która powoduje, że ktoś jest osobą zależną, trwa tylko chwilę. Albo może trwać bardzo długo. I jak byłam bardzo młoda, przydarzało mi się takie doświadczenie, to na pewno też we mnie jest, więc mam takie pewnie swój taki osobisty też kawałek, ale mogę być też, ja kończyłam ekonomię, nie wiem, czy pamiętasz. No więc mam też ekonomiczny argument. Bardzo je lubię. No więc jeśli możemy sobie pomyśleć, że są takie branże, które nas interesują, bo są wielkie. Na przykład taka branża IT, nie? Wielka branża i ważna, no bo wielka. No to drogie osoby słuchające Agato, według raportu Oxfamu, który nazywa się Time to Care, koszt branży czy rynku usług opiekuńczych, tych też nieodpłatnych, to jest 3 razy wielkość całej branży technologicznej. Więc to jest po prostu olbrzymia część też świata po prostu ekonomiczno-gospodarczego. I jak interesuje nas tam, gdzie są wielkie pieniądze, to tu są wielkie pieniądze, nawet jeśli ich nie widać. Okej, czyli powinniśmy się tym przejmować, bo samych nas to może spotkać i jak nas to spotka, to chcielibyśmy, czyli to jest taki rodzaj ubezpieczenia. I drugi powód, dla którego powinniśmy się przejmować, to jest taki powód ekonomiczny. Myślę, że tych argumentów ekonomicznych jest jeszcze więcej. To znaczy, oprócz tego, że jakby koszt tego obszaru jest bardzo duży, no to też oznacza on, że część osób nie uczestniczy w gospodarce. I jeśli myślimy o gospodarce, ostatnio nauczyłam się od profesora Hausnera takiego myślenia o gospodarce jako o gospodarowaniu. Że gospodarka jest o gospodarowaniu różnymi zasobami. W pewnym sensie to są takie osoby opiekujące się innymi osobami są, to brzmi bardzo nieładnie, ale pewnym zasobem, którego nie doceniamy, nie wynagradzamy, ogromnie z niego korzystamy, a jednocześnie te osoby, one nie mogą uczestniczyć w bardzo wielu procesach, również tych procesach ekonomicznych. Na przykład trudno jest im to, co powiedziałaś, muszą zrezygnować z pracy albo nie mogą pracować, bo jak będą miały za duże wynagrodzenia, to coś tam, myślę, że o tym jeszcze trochę porozmawiamy. Jest mi bardzo trudno grać osobę, której los osób opiekujących się jest obojętny, więc może tutaj już zatrzymam przekonywanie słuchaczek i słuchaczy. Odsyłam do raportu, o którym mówiła Martyna. Link do niego znajdą Państwo w opisie podcastu. No dobrze, to rozumiem, że są powody ekonomiczne, są takie, tak jak powiedziałaś, egoistyczne czy związane z własnym interesem. Ja dlatego nazywam to ubezpieczeniem, bo to jest takie, chcę, żeby los tych osób był lepszy, bo ja mogę tam być, prawda? No, tak działa ubezpieczenie tak naprawdę.
po prostu płacę za to, żeby mieć zabezpieczenie na wypadek, jeśli zdarzy się coś niedobrego. Wcale nie mam gwarancji, że to się zdarzy. Przy czym myślę, że akurat tak jak powiedziałaś o tym ciele, trochę mamy gwarancję. Jeśli nie umrzemy młodo, że jednak to ciało będzie działało coraz gorzej i będziemy potrzebować pomocy. Jedni później, drudzy wcześniej. No dobrze, ale to załóżmy, że mam nadzieję, że osoby słuchające już zgodzą się z nami, że los osób opiekujących się powinien nas obchodzić. To co można zrobić? Co ty, Olgo, i twoja organizacja, co robicie? Przede wszystkim trzeba te osoby zauważyć, nie godzić się na to, że obok nas, czasem za ścianą, żyją osoby, które wedle badań wiele z nich ma PTSD, syndrom stresu pourazowego. Czyli takie jak żołnierze. Tak jak żołnierze, tak jak ofiary wojen, ponieważ życie w tak przewlekłym stresie wpływa na funkcjonowanie emocjonalne, na funkcjonowanie psychiczne, na funkcjonowanie poznawcze. Olgo, a powiedz, bo może to nie jest dla wszystkich oczywiste. Dlaczego to jest życie w ciągłym stresie? Tych powodów jest bardzo wiele. Przede wszystkim niepełnosprawności są rozmaite. I czasem niepełnosprawność bliskiej osoby dostarcza wyzwań, na które zupełnie nie jesteśmy gotowi. Na przykład, nie wiem, dziecko ucieka, tak? I trzeba je gonić. Albo, nie wiem, nasz partnerka cały czas balansuje na granicy życia i śmierci i trzeba wspierać. Mam taką przyjaciółkę, która przez 4 lata opiekowała się chorą na stwardnienie zanikowe boczne mamą i musiała odsysać, musiała ją odsysać, żeby po prostu ta mama się nie udusiła. I jeżeli Kasia by się zdrzemnęła i przegapiła ten moment, kiedy trzeba tę mamę odessać, no to mogłaby już się obudzić na świecie bez tej mamy. Tak? Więc to jest ciągłe czuwanie. No ale te niepełnosprawności są rozmaite i czasem dają takie wyzwania, czasem inne. Ale też to, co jest bardzo trudne i co powoduje ten stres, to jest brak perspektywy. To jest tak, że no na przykład w przypadku dziecka rodzice nie mają żadnej gwarancji, co się stanie z tym dzieckiem, kiedy ono dorośnie w naszym systemie. Tak? Po prostu muszą sobie radzić ze swoim dzieckiem coraz cięższym, coraz starszym do swojej śmierci. Do tego dochodzi jeszcze konieczność walki o byt, o to, żeby zadbać o terapię, o leki, jeżeli one są potrzebne, o sprzęty. No to jest praca na absolutnie cały etat, bez prawa do urlopu, bez prawa często do odpoczynku nawet w nocy, bez wynagrodzenia tak naprawdę, bez nie wiem, ubezpieczenia. Pamiętam, jak zaczął się COVID i my w Stowarzyszeniu Mudita mamy taki dział 007, gdzie można do nas napisać z każdą sprawą. I tam dostajemy cały przegląd tego, jakie wyzwania mogą się łączyć z niepełnosprawnością. I pamiętam, jak zaczął się COVID, że przychodziło bardzo dużo zapytań o to, co się stanie z dzieckiem tej konkretnej osoby, która napisała, kiedy ona trafi do szpitala. No nie ma na to pomysłu, tak? Dziecko może nie mieć COVID-a, ale być całkowicie zależne. Rodzic trafia do szpitala i co wtedy? Nie ma na to pomysłu. No właśnie, bo jeszcze chciałam cię trochę podpytać, może to nie jest oczywiste też dla wszystkich osób, które nas słuchają. Na pewno ja też nauczyłam się, może Martyna też wiem, że ty musiałaś to opisywać, opisując w ogóle pracę Olgi. Rozumiem, że jeśli chodzi o państwo i to, co państwo
oferuje, czy zapewnia tym osobom, to nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Jest też, powiedziałabym, jednak coraz lepiej. Znaczy ja mam taki, w sensie to jest olbrzymia po prostu przestrzeń dla Olgi, i dla Mudity i dla innych osób do działania. No ale też ja mam taki jakoś, nie wiem, mam jakiś taki nastrój chyba pozytywny, ale sobie myślę to, że istnieją już dzisiaj, w ogóle istnieje opieka wytchnieniowa jako jakiś termin i że już są jacyś asystenci, którzy też mogą być przez państwo PFRON i coś tam, jacy są, jak to jest finansowane. To jest osobny temat, ale że już w ogóle trochę to jest i że pojawiły się pierwsze ośrodki, które świadczą takie, to chyba też się nazywa turnusy, no, że jakiś jest taki tam okres czasu, na kiedy osoby mogą zamieszkać, takie osoby zależne mogą zamieszkać w takim ośrodku, a osoby opiekujące są w domu i mają wytchnienie. No to jest coś, co w Polsce jest super, super nowe. Znaczy, wydaje mi się, że jakbyśmy rozmawiały 3 lata temu, to nie wiem, czy były takie ośrodki w Polsce wtedy. Takie ośrodki były, tylko działają bardzo punktowo, zależnie od grantów. I nad tym oczywiście można utyskiwać, bo tak się dzieje cały czas. Ale zgadzam się absolutnie, że zrobiliśmy jakiegoś ogromnego fikołka, jakiś ogromny krok do przodu, ze świadomością, że ci opiekunowie, opiekunki w ogóle istnieją, że mierzą się z ekstremalną sytuacją i że im też należy się uwaga. Bo kiedyś oni byli po prostu takim tłem. Jak ja zaczynałam, to tak było, że bardzo często spotykałam się z niezrozumieniem, o co mi do końca chodzi, że to róbmy coś dla tych niepełnosprawnych, tak cytuję, ale dla opiekunów, opiekunek w ogóle brakuje tak naprawdę cały czas definicji opiekuna i opiekunki. Kto to jest? Opiekun, opiekunka odchodzi się od tego słowa, ale nie ma za bardzo, bo uważa się, że jest trochę nie zawiera w sobie tego, co trzeba, a dla osób z niepełnosprawnością jest stygmatyzujące, ale nie ma słowa, które by odpowiadało tej funkcji. No bo po prostu bliscy no też nie zawiera tej istoty, tak? No ja też pamiętam, że jakby pracując z tobą, sięgałam po jakieś materiały źródłowe i jak były pierwsze protesty opiekunek, bo to w ogóle przecież są głównie opiekunki, to są opiekunki i paru opiekunów osób zależnych w Sejmie i była taka analiza dyskursu tego, co wtedy się pojawiało w rozmowach. No to były rozmowy, to jaka ona jest umęczona opiekunka, skoro ma zrobione paznokcie. No i to jest dyskurs, który wtedy był bardzo taki, no był częścią po prostu dyskursu, a dzisiaj mam wrażenie, że jest go dużo mniej. Że dzisiaj jednak jest ciągle pewnie pokutuje w nas takie myślenie o matce Polce, która no jednak musi się cierpieć i cierpienie uszlachetnia i ona ma się poświęcać i w ogóle tutaj co jeszcze. Ale wydaje mi się, że jednak coraz więcej jest takiego zrozumienia, że trochę tak jak osoba z niepełnosprawnością jest osobą, która ma całe życie przed sobą, to ta osoba opiekuńcza też jest osobą, która ma różne pasje, potencjały i całe życie przed sobą i częścią jej życia może być ta rola opiekuńcza, która przecież może, poza tym, że jest super ciężka, też może być bardzo wynagradzająca, no to też może mieć część życia, która jest życiem poza na przykład łóżkiem osoby, która musi w tym łóżku przebywać. No właśnie, cieszę się, że mówisz o paznokciach, bo to nas przenosi, tak, może tutaj nie będziemy robić zbliżenia na paznokcie, ale to nas przenosi do projektu, o który chciałam cię zapytać i przez który ja o tobie, Olgu, usłyszałam bardzo dawno temu, mianowicie do latającego spa. Bo sobie myślę, mówicie dużo o dyskursie i o narracji, o tym, że te osoby muszą być zauważone przede wszystkim. I oczywiście mieliśmy do czynienia z 2 wielkimi protestami tych osób. Oba były przez władzę różną, no skandalicznie potraktowane i jakoś z takim dla mnie bardzo trudnym do zrozumienia, z taką trudną do zrozumienia nonszalancją. Chociaż oczywiście potrafiłabym pewnie znaleźć powody, dla których to się stało, co nie znaczy, że to, wiecie, to jest tak, że można to wytłumaczyć, ale trudno jest to usprawiedliwić. Natomiast
Ja myślę, że takie działania jak na przykład latające spa, o którym mam nadzieję, że nam opowiesz, one też są bardzo ważne dla budowania tej świadomości. Od latającego spa się zaczęło. To jest taki projekt, w którym w całej Polsce mamy latających masażystów, latające fryzjerki i inne osoby, które... Pewnie też manikiurzystki. Aha, oczywiście. Dbają o ciało. I można sobie zamówić taką usługę do domu za darmo. Przyjeżdża specjalista, który dba o ciało właśnie tej opiekuna. Cała Mudita, całe nasze działania zaczęły się od tego, że ja postanowiłam właśnie wymasować znane mi osoby, bliskie osoby osób z niepełnosprawnością. Ja od 16 roku życia pracuję z osobami z niepełnosprawnością, stąd ich rodzin znam bardzo wiele i wymyśliłam, że z okazji Dnia Matki zrobię takie kameralne wydarzenie i właśnie osobom z niepełnosprawnością zapewnię miłe wsparcie, miłe aktywności, a ich bliskim hamaczki, masaże, kawę, przyjemnostki. I to wtedy było na tyle jakoś oryginalne i w ogóle szokujące, że zupełnie się nie udało to zrobić takiego wydarzenia na małą skalę, tylko wyszło na 3 miasta i tam na kilkaset osób. I tak naprawdę z takiej energii, która tam była, to było rok po protestach w Sejmie, takich bardzo gromionych protestach. I ja myślę, że to wydarzenie takie, jak teraz je wspominam i myślę o tym, ile robi Mudita, to ono mi się wydaje takie, no nie wiem, taka imprezka, takie miłe spotkanie. Ale wywołało to jakąś ogromną energię, przyciągnęło bardzo dużo osób. No i dało taką siłę napędową do wszystkiego, co później. A jeszcze, bo to, co mi się wydaje, że jest też, przepraszam, to, co mi się też wydaje ważne w tym pomyśle na latające spa, od którego rzeczywiście wszystko się zaczęło, mam nadzieję, że zaraz opowiesz też o tym szerzej, o działaniach Mudity, ale rozumiem, że te osoby, które mogą wymasować albo uczesać, albo zrobić paznokcie, to są wolontariuszami i wolontariuszkami. Różnie to bywa, ponieważ działamy w całej Polsce i czasem zdarza się, że jest, nie wiem, zgłasza się ktoś z maleńkiej miejscowości, gdzie akurat nie ma osoby chętnej na wolontariat, natomiast jest gdzieś w pobliżu osoba, która to zrobi, kiedy jej zapłacimy. Ale faktycznie wiele z tych masażystów i masażystek to są wolontariusze. I myślę, że to jest też tak, że te osoby, które się do nas zgłaszają na taki wolontariat, trochę się czują docenione, dlatego że masaż może być bardzo uzdrawiający, może bardzo dużo dać taki impuls, energię, poczucie takiego osadzenia w ciele, którego osobom, które są cały czas skupione na kimś innym, bardzo brakuje. No dla mnie masażyści, czy w ogóle osoby właśnie dbające o ciało, to są tacy trochę artyści, trochę... to nie jest tylko takie, nie wiem, usługa. I myślę, że to, że tak wielu tych masażystów, masażystek się zgłasza, to jest związane z tym, że czują, że faktycznie ładują w kogoś energię, że to jest coś, co może dać taki, naładować, dać impuls na znacznie dłuższy czas.
Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne. Nagrywamy ten podcast w czasie, kiedy na przykład w Afganistanie trwają protesty w związku z decyzją o zamknięciu salonów piękności. I to jest takie, myślę, że to jest w ogóle dość ciekawy temat, że te salony piękności się tak uważa, że tam salony piękności, głupoty. Paznokcie, coś. Ty mówisz, Olga, o bardzo ważnej rzeczy. Pięknie to powiedziałaś, że to jest takie tchnięcie energii w osobę. Znaczy to, że wyglądasz ładnie, to, że masz paznokcie. Nagle sobie myślisz, o, zadbałam o siebie. O, jestem ważna. O, chce mi się. I to się pojawia w bardzo wielu programach. Mamy taką Ashoka Fellow Marinali, która na przykład pracuje ze starszymi osobami, trochę z podobnego pomysłu, że jakby potencjał tych osób nie jest w pełni czymś, z czego możemy korzystać. I właśnie tam się okazało, że jak te osoby online łączą się z osobami z innego świata, żeby mieć z nimi takie konwersacje po angielsku, no to się muszą ubrać i uczesać, żeby ładnie wyglądać. I to jest strasznie ważne, bo one wtedy się zbierają, one wtedy zaczynają dbać o siebie, z powrotem mają motywację. Zaraz, myślę, przejdziemy do opowieści o tym, co robi Mudita oraz do tego, dlaczego Mudita się nazywa Mudita. Natomiast Martyna, ciebie chciałam zapytać, czy ty z sieci Ashoka Fellow, członków, członkini Ashoki, znasz jeszcze jakieś przykłady osób, które zajmują się tym tematem albo podobnymi tematami? Znam. Znaczy najbliżej... Mnie nie zaskakuje. Nie najbliżej do tego, co robi Mudita i co ty robisz, Olgo, ale też ja mam wrażenie takiego dzielenia się takim wglądem w tą sytuację, takimi spostrzeżeniami. Jest członek Ashoki z Kanady, który nazywa się Al Etanski, bo tam mam ochotę włożyć, żeby było tak bardziej po polsku. Etanski, który założył organizację, na którą mówią Plan i jak mam powiedzieć, jak się nazywa ten skrót, to znowu muszę otworzyć zeszyt. Plan to jest Plant Lifetime Advocacy Network. Alowi towarzyszyła taka myśl, która jest dość powszechna i jakoś też już dzisiaj Olga przywołałaś, czyli co będzie z tym dzieckiem, jak ja umrę. No i zdał sobie sprawę, że tak naprawdę te trudności, które są, to właśnie nie jest znowu ta niepełnosprawność, tylko są dwie. Oni mówią o ubóstwie i mówią o właśnie tej izolacji, też o której ty mówisz. I potem rozwiązania, które organizacja Plan i jakieś koalicje, które oni też potem zbudowali, odpowiadają, to właśnie jedna odpowiada na ubóstwo. I oni tam, to jest jakiś dość skomplikowany mechanizm finansowy, ale generalnie pozwala bardzo efektywnie oszczędzać za życia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, żeby oni mogli mieć naprawdę duży kapitał odłożony później, no dzięki temu, że jest wsparcie różnych instytucji, które tam dokładają swoje cegiełki, kiedy to oszczędzanie się odbywa. No ale też właśnie tkają trochę sieci, o których ty, Olga, na pewno więcej powiesz, wokół osób z niepełnosprawnościami. No tylko właśnie oni myślą oni wyszli z tej perspektywy rodzica, który troszczy się o dziecko. I nie ma w tym rozwiązaniu Planu tak dużo troski o tych, którzy się opiekują. I muszę przyznać, że tutaj jak w ramach takiego porównywania i poszukiwania rozwiązań, to ta koncentracja Mudity na osobach opiekuńczych jest bardzo nowa. Znaczy jest bardzo mało rozwiązań, które pozwalają jakby właśnie spojrzeć może krok dalej i powiedzieć, to od czego zależy ten dobrostan osoby zależnej? Zależy od dobrostanu osoby opiekuńczej, zadbajmy o nie i to będzie taka zmiana w tym systemie, która przyczyni się do większej zmiany i to jest zupełnie innowacyjne, że tak sobie pozwolę. Przypominam osobom słuchającym, że jednym z kryteriów właśnie wyboru Ashoka Fellow jest ten nowy pomysł. Więc to, co jest nowe, to to, że nagle ktoś odkrył, że dobrostan osób opiekujących się jest kluczowy. Śmieję się, ale nie po to, żeby umniejszyć twoje zasługi, Olgo. To powiedz, co robi Mudita, a zanim powiesz, co robi Mudita, powiedz, co to jest za nazwa. Jako osoba, która współprowadzi Ashokę, naprawdę wiem, że tłumaczenie nazwy bywa kłopotliwe. Więc co to jest Mudita? W ogóle powiem taką anegdotę. Wyjeżdżam teraz na styczeń do Kerali, gdzie w ogóle mam zamiar się spotkać z kilkoma Ashoka Fellow. Tam będę podglądać, jak wyglądają rozwiązania właśnie dla osób z niepełnosprawnością. I szukając dla siebie i dla moich dzieci mieszkania na ten miesiąc, to najpierw wyskoczył mi hotel Ashoka, a potem
dosłownie 3 Mudita, jakiś camping Mudita. Także... Witamy Państwa na hotelu Ashoka i campingu Mudita. Dokładnie tak. Mudita to w sanskrycie słowo, które oznacza radość ze szczęścia drugiej osoby, czyli taka radosna empatia. Ja w ogóle lubię słowa, które istnieją tylko w jakimś jednym języku, ale też w Mudicie chyba sięgnęłyśmy po nią, akurat po to słowo, ponieważ ani ja, ani Olga, druga Olga, którą zaprosiłam do tworzenia Mudity, nie jesteśmy bliskimi osób z niepełnosprawnością. Nawet w żadnym momencie życia nie byłam taką osobą faktycznie opiekuńczą, ale byłam blisko takich osób. I zawsze, kiedy się mnie osoby pytają o, nie wiem, dziennikarze, czy ktoś o motywację, to zawsze jest to szukanie, że na pewno mnie to musi dotyczyć, tak jakby, nie wiem, osoby, które się zajmują klimatem, no dobrze, no klimat to wszystkich dotyczy, ale na przykład zwierzętami, nie wiem, dbają o prawa zwierząt, no przecież oni sami nie są norkami, tak? I to jest takie oczywiste, że nie wiem, czy ktoś do Afryki jeździ, do Maroka i tam wspiera, no to sam nie musi mieć korzeni marokańskich, ale już wsparcie bliskich osób z niepełnosprawnością, czy samych osób z niepełnosprawnością, no to się szuka tej motywacji jakoś powiązanej z życiem. Więc to jest po prostu taka radosna empatia, kiedy widzę, że takim osobom jest lepiej, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby ich poziom życia się polepszył. To tak może, żeby zilustrować osobom, które mają nieco niższy poziom empatii, to jest takie przedłużone w czasie uczucie, które każdy z nas miał, kiedy ktoś, kogo bardzo lubimy, otwierał prezent od nas, który sprawił mu wielką przyjemność. I wtedy ta radość z tego, że ta osoba się cieszy, jest taka oczywista. Można ją, proszę Państwa, przedłużyć, działając społecznie, jak to się nazywa. To powiedz, co robicie. Mudita ma teraz 2 główne działy. To jest wsparcie opiekunów, opiekunek w Polsce i taka specjalistyczna pomoc humanitarna dla osób z niepełnosprawnościami. I ja się skupię na tym, jak działamy dla opiekunów i opiekunek, ponieważ to jest mój konik. Tym pomocą humanitarną zajmuje się głównie druga Olga. W ramach wsparcia opiekunów, opiekunek mamy pomoc wytchnieniową i to jest wolontariat wytchnieniowy w całej Polsce. Mamy koordynatorki i koordynatorów w każdym województwie, już prawie w każdym województwie, którzy wspierają wolontariuszy, którzy raz w tygodniu przychodzą do rodziny, osoby z niepełnosprawnością i odciążają tę rodzinę. W ten wolontariat wytchnieniowy też się zalicza to latające spa, strefy relaksu, gdzie tworzymy przestrzeń, w której właśnie opiekunki, opiekunowie mogą odetchnąć. I to są turnusy wytchnieniowe, takie tygodniowe wyjazdy, podczas których przez kilka godzin dziennie osoba z niepełnosprawnością ma zapewnione towarzystwo i wsparcie, a opiekunowie, cała rodzina mogą sobie chodzić na randki, mogą sobie czytać, malować, na co tylko mają ochotę. Drugi dział to jest pomoc psychologiczna i to są grupy wsparcia, które jakąś po prostu zaczęło się od jednej grupy, a teraz tych grup mamy kilkanaście. Tak się cieszę bardzo, bo to działa zupełnie bez dofinansowania. Może nie powinnam o tym mówić, bo fajnie by było, jakby się znalazł na to jakiś sponsor, ale takie znalazłyśmy perpetuum mobile, że
Studenci ostatnich lat psychologii prowadzą takie wsparcie, taką grupę wsparcia, dostają od nas przeszkolenie, monitoring, ale dzięki temu jakby oni też się uczą, a później najbardziej, jakby są typowane 2 najbardziej aktywne osoby z takiej grupy i taka grupa może być kontynuowana, jak już osoba prowadząca już przestaje prowadzić. I to jest też telefon zaufania w ramach tego wsparcia psychologicznego, gdzie dzwonią z bardzo rozmaitymi tematami opiekunowie, opiekunki. A trzeci nasz dział wsparcia, oprócz jeszcze takiej rzeczniczej działalności, w sumie są 4, to jest pomoc taka logistyczna. I to jest na przykład ten dział 007, gdzie można do nas napisać z każdą sprawą. To są posiłki mocy, w tej chwili tylko w Krakowie. Co to są posiłki mocy? To jest taki projekt, w którym ratujemy żywność. To znaczy odbieramy ją na przykład z piekarni, czy z warzywniaków, nie wiem, krzywe marchewki, albo chleb, który jest cały czas dobry i zdrowy, ale się nie sprzedał. I dostarczamy za pomocą wolontariuszy do rodzin, które są unieruchomione w domu. Ten pomysł się narodził, kiedy wspomniana już przeze mnie przyjaciółka, która opiekowała się chorą na stwardnienie zanikowe boczne mamą, powiedziała mi, że ona z opieki społecznej dostaje wyłącznie konserwy, makaron, a ona jest weganką i marzy o warzywach. Ma bazar tuż pod domem, ale ponieważ jest z tą mamą cały czas, bo nie ma nikogo, komu może oddać rozmaite obowiązki. Tam przychodziła pani, która wspierała, ale nie zostałaby z tą mamą na dłużej. To Kasia nie mogła wyjść nawet na ten bazar. I takich osób unieruchomionych w domach, przez to, że opiekują się bliską osobą, albo na przykład nie ma rozwiązań takich architektonicznych i jest, nie wiem, znam taką rodzinę, gdzie jest dziecko 17-letnie na wózku, popsuła się winda i przez kilka miesięcy po prostu ta rodzina, znaczy mama z tym dzieckiem nie wychodzili z domu, tak? Po prostu. To żeby Państwu tak uświadomić, jako matka dziecka 16-letniego, dziecko 16-letnie jest ode mnie wyższe i większe. Więc jak mówimy dziecko 17-letnie, to mówimy o kimś, kto po prostu na przykład ma rozmiary dorosłej kobiety albo dorosłego mężczyzny. To nie jest tak, dziecko. Więc ona nie zniesie go. Więc go nie zniesie. No dokładnie. Więc tutaj na przykład taki wolontariusz wytchnieniowy to była jedyna szansa dla tej kobiety, żeby wyjść i po prostu przejść się, ona nie ma balkonu, żeby się przejść po... Świeżym powietrzu. tak, żeby spojrzeć w niebo. Słuchaj, zatrzymałam cię, przerwałam cię i zapytałam, co to są posiłki mocy, bo to było w ramach tego wsparcia logistycznego, a mówisz, że jest jeszcze część rzecznicza. Tak. Działamy w inicjatywie Nasz Rzecznik, która skupia, jakby zajmuje się rozmaitymi tematami. Ja akurat koordynuję dział właśnie opiekunów i opiekunek i my doradzamy Rzecznikowi Praw Obywatelskich, sygnalizujemy, na czym warto się skupić, na co warto spojrzeć, jakie są tematy, problemy, bo często jakby w tej mojej komórce, którą właśnie koordynuję, są przedstawiciele rozmaitych fundacji, organizacji, sami opiekunowie, więc kto jak nie oni, kto nie jak nie my po prostu wiemy najlepiej, z czym się mierzą opiekunowie i opiekunki. Okej, czyli dzieje się dużo. Robicie, myślę, kawał dobrej roboty i
Myślę, że też bardzo ważnym elementem jest takie powiedzenie trochę z kultury anglosaskiej, że ludzie to mnie nie obchodzą, ale obchodzi mnie każda Olga, Kasia, Jacek. Znaczy, bardzo ważne jest też to, myślę, że te przykłady, które podajesz, są bardzo ważne, bo jak mówimy osoby z niepełnosprawnościami, to jest tak abstrakcyjne, że trochę trudniej jest w ogóle wiedzieć. Jedna rzecz, której nie dodałam, a myślę, że osobom słuchającym zrobi się miło, jak się tego dowiedzą, że z ALEM, o którym wspominała Martyna, pracuje Paweł Jordan, też członek Ashoki z Polski, żeby te koncepcje przenieść do nas. Także jedną z zalet tej sieci ashokowej jest to, że się od siebie uczymy i właśnie możemy z kraju do kraju rozwiązania przenosić. Zakładam, że osoby, które nas słuchają, przejęły się już losem opiekunek i osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnością czy osobami zależnymi. I teraz sobie myślę, że to jest taki moment, kiedy jesteśmy winne powiedzieć tym osobom, co one mogą zrobić. No bo fajnie jest Olga robi super rzeczy, jest Ali, jest Paweł i w ogóle jest dużo osób. Ale teraz przejęłam się, ja bym chciała coś zrobić. Co ja mogę zrobić? Zaczęłabym od tego, żeby się rozejrzeć i zastanowić, czy obok mnie są takie osoby. Kiedy już je dostrzeżemy, to warto pokazać, że je widzimy, powiedzieć o tym, że doceniamy ich pracę. Często to jest tak, o tym ty wspomniałaś, Martyno, i bardzo ci za to dziękuję, że to wsparcie bliskiej osoby z niepełnosprawnością jest bardzo satysfakcjonujące. Że to jest... Opiekunki widzą, ile włożyli pracy, żeby na przykład ich dziecko chodziło, albo żeby, nie wiem, jadło łyżeczką, tak? Samodzielnie. I gdzieś w środku doceniają to, ile się udało osiągnąć. Tyle tylko, że dla otoczenia, dla świata zewnątrz często to jest 10-latka je łyżeczką, a moja to wygrywa konkursy. Tak? I chodzi o to, żeby dostrzec tę pracę, dostrzec tę osobę, oddzielić ją tylko od roli opiekuńczej, bo to, co się działo przez wiele, wiele lat i co teraz się szczęśliwie zmienia, to było tak, że opiekunka wraz z wchodzeniem w tą rolę nagle stawał się kimś takim jakby aniołem, kimś takim, tylko że anioły nie mają potrzeb fizjologicznych, nie bywają zmęczone, mogą nie spać 30 godzin. No tak. I tak jest nam wygodnie z tym, że te anioły są obok nas bez tych potrzeb. Tymczasem to są osoby z krwi i kości i tak bywają zmęczone, bywają przerażone, złe, smutne, szczęśliwe w tym wszystkim. I chodzi o to, żeby je dostrzec, żeby zobaczyć, że z całym ich człowieczeństwem, że użyję takiego dużego słowa. I to już jest bardzo dużo, bo wtedy tak naprawdę możemy się dowiedzieć, czego ta osoba potrzebuje. Ja mogę zgadywać, że tym, czego zazwyczaj potrzebują opiekunowie i opiekunki, to jest czas dla siebie. Taki, najczęściej to słyszę, tak? Taka chwila, kiedy mogę nie myśleć o niczym. Kiedy mogę właśnie pomalować te paznokcie, które tu kilka razy padły, albo zrobić coś wielkiego. Bo często te ambicje osób opiekuńczych naprawdę są bardzo duże i mają mnóstwo pomysłów i dania światu, tylko nie mają czasu. Ale nie, cokolwiek, czy to jest założenie wielkiej fundacji, napisanie książki, czy to pomalowanie paznokci, albo po prostu się napicie kawy, dajmy im ten czas.
To nie zawsze jest możliwe, kiedy jesteśmy kimś z boku, dlatego że ta osoba z niepełnosprawnością może wymagać jakiejś szczególnej opieki, albo to ta opiekunka musi w głowie zrobić fikołka, że tak, że może odetchnąć, bo tyle lat trwania w takim przeciągłym stresie po prostu nawet na poziomie hormonalnym nas stawia w takiej sytuacji, no, że jest cały czas ta adrenalina i po prostu ciężko jest z tego wyjść. Ale już samo to, że zapytamy, że wybadamy, co możemy zrobić, że nawet, nie wiem, na początek po prostu zrobienie zakupów dla takiej osoby, czy nawet to właśnie wysłuchanie, zobaczenie jej całej, to już jest bardzo dużo. A jeżeli jesteśmy gotowi na to, żeby poświęcić swój czas, który tutaj jest no, takim bogactwem większym niż złoto, to zapraszam do naszego wolontariatu wytchnieniowego, do zasilenia naszych wolontariuszy. Tych możliwości wolontariackich jest znacznie więcej. Ja zapraszam na stronę, ale to nie jest tak, że ja bym chciała, żeby to Mudita tutaj była, nie wiem, jedynym graczem. Tak naprawdę niech każdy z nas się rozejrzy i też na własną rękę po prostu posłucha, jakie są potrzeby tej osoby opiekuńczej, która jest blisko. Dziękuję bardzo. Oczywiście informacje o tym, jak można się zaangażować w wolontariat Mudity, również w linku w opisie. Martyno, to jeszcze ostatnie pytanie do ciebie. Ja zawsze ci zazdroszczę, bo ty jak pracujesz z kandydatami na członkini Ashoki, to wchodzisz w jakiś taki wielki nowy świat, w całą dziedzinę. Wiem też, że robisz to mega porządnie i czytasz książki i badania. Jestem ciekawa, jaka jest taka rzecz praktyczna, której się nauczyłaś pracując nad kandydaturą Olgi i coś takiego, co może zaczęłaś robić, co też nasze osoby słuchające mogłyby zacząć praktykować? Znaczy ja na pewno dzięki współpracy z Olgą zrozumiałam, że moje doświadczenie z dzieciństwa dorastałam w kamienicy na Jeżycach w Poznaniu, na 4. piętrze bez windy, gdzie była pani taka lokatorka, taka jak to się nazywa, z przydziału, która mieszkała u sąsiada naszego, pani Krysia. I ja z moim bratem, który jest ode mnie młodszy, będąc we wczesnej podstawówce, chodziliśmy na rynek jeżycki kupować jej między innymi baleron. Ja mocno pamiętam, no nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek w życiu potem kupiłam baleron, ale i taką surówkę to właśnie, kurczę, ale nie pamiętam, czy chyba meksykańską, taką, wiecie, taką, że takie gotowe surówki się kupowało w latach 90. To ja na przykład nie wiedziałam, że to było takie, wiecie o co chodzi, że ja nie miałam świadomości, że to było wsparcie osoby, która nie była w stanie pójść sobie po te zakupy, że dla mnie to jakoś, więc w ogóle jakoś miałam taki kawałek też docenienia jakichś takich moich doświadczeń, które dzięki tobie, Olgo, na pewno zdobyłam. Ja czegoś, czego się nauczyłam i co mnie najbardziej uderzyło, to jest to, że to uwolnienie tego potencjału osób opiekuńczych to też może być taka prawdziwa magia. Jak się dowiedziałam, że tymi koordynatorkami tego wolontariatu wojewódzkimi bardzo często są mamy osób zależnych. To było, ja myślałam sobie, wow, że te osoby też chcą dawać z siebie więcej i po prostu nie mogą, bo nie mają jak. Więc jakoś to, co mnie chyba najbardziej urzeka w Mudicie, to jest to, że ta radość z tej czyjejś radości, ona nie jest tylko dla osób gdzieś z zewnątrz, tylko to właśnie też te osoby opiekuńcze mogą zyskać tą radość, robiąc inne rzeczy, kiedy tylko im na to pozwolimy. A to mogą być też takie bardzo proste rzeczy i bardzo sobie cenię takie super proste rzeczy, które Moody teraz na jakiś czas robi, w stylu upiecz pierniczki i zawieźć do kogoś. I to nie jest nic wielkiego, to nie jest systemowa zmiana, o którą nam w Ashoce chodzi, ale jest takim właśnie tym małym kawałkiem podzielenia się radością, które myślę, że po prostu powoduje, że się uśmiechamy i to też jest super ważne. No to, drogie osoby słuchające, teraz już wiecie już dlaczego powinniśmy i powinnyśmy przejmować się losem osób, które opiekują się osobami zależnymi. Myślę, że też wiecie, że możecie również wy doświadczyć Mudity. Oczywiście doświadczacie jej nie raz, ale pewnie nie nazywałyście lub nie nazywaliście tego w ten sposób.
I warto śledzić zarówno stronę, jak i profile w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Mudita, bo rzeczywiście wspomniałaś o tej akcji pierniczkowej. Stowarzyszenie robi od czasu do czasu właśnie takie proste akcje pod tytułem Upiecz pierniczki w okresie przed Bożym Narodzeniem, upiecz pierniczki i upiecz troszkę więcej i zawieź komuś, kto potrzebuje. Więc te zaangażowania mogą też być małe, niewielkie, a będą tworzyły Muditę i będą tworzyły lepszy, bardziej spójny świat, w którym nam wszystkim będzie lepiej. Bardzo dziękuję za uwagę. Była z nami Olga Sierpowońska, wiceprezeska Stowarzyszenia Mudita i psycholożka oraz Martyna Rubinowska, członkini zarządu Ashoki i osoba odpowiedzialna za coś, co w Ashoce nazywamy venture. Do usłyszenia. Dzięki. Dzięki.